Cześć, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym segmentem samochodów używanych, oczywiście elektrycznych, od 80 do 120 tysięcy. Oglądajcie. Słuchajcie, na wstępie tego materiału chciałem też zaznaczyć, że sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia i musicie brać pod uwagę, kiedy dany materiał nakręcamy. No bo dwa poprzednie materiały nakręcaliśmy wtedy, kiedy jeszcze pierwszy materiał, czyli od 0 do chyba 40 tysięcy nakręcaliśmy wtedy, kiedy jeszcze były dopłaty do samochodów elektrycznych. Później od 40 do 80 nakręcaliśmy wtedy, kiedy właśnie się skończyły dopłaty do samochodów elektrycznych. A teraz mamy kryzys paliwowy, który spowodował kolejny wzrost, bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych. Także to też powoduje pewne fluktuacje cen, pewne zmiany na rynku. No i ta zmiana teraz jest bardzo widoczna i to muszę też jasno na początku tego materiału podkreślić, że samochody elektryczne się teraz bardzo szybko i bardzo dobrze sprzedają i ceny zaczynają ponownie rosnąć. Także to też musimy wziąć pod uwagę. Ale wracając do sedna sprawy. Zrobiliśmy jak zawsze taką segmentację ogłoszeń na Otomoto. Przypominam, że to są samochody używane o historii bezwypadkowej, przynajmniej według deklaracji sprzedającego. No i ilość ogłoszeń jest niesamowicie duża. Jest to wciąż segment, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak jeszcze rok temu robiliśmy takie zestawienie, no to też mieliśmy taką tezę, że przy ofertach powyżej 120 tysięcy, no warto już rozważyć samochód nowy, albo nawet najczęściej jest w zasadzie warto rozważyć samochód nowy, natomiast ten segment 80-120 to jest taki segment, gdzie wciąż jeszcze samochody używane wydają się atrakcyjną ofertą. I w tym segmencie mieliśmy, w momencie, kiedy żeśmy robili jakby taką stop klatkę oferty z Otomoto, mieliśmy około 440 ogłoszeń. I z tych 440 ogłoszeń 120 to Tesla. Zdecydowanym numerem 1 ogłoszeń na Otomoto w tym segmencie cenowym jest Tesla. I tutaj prym wiodą Tesla Model 3 i mamy też już wreszcie Tesla Model Y. Aczkolwiek też do Tesli pojawia się konkurencja. Ja znowu rozpatrzę 3 pierwsze miejsca i troszeczkę powiem o pozostałych. I te 3 pierwsze miejsca tutaj też fajnie pokazują, jak się ten rynek elektromobilności zaczyna zmieniać. Nawet o dziwo na korzyść marek europejskich. Ale przechodząc do Tesli, bo jak wiecie, Tesla jest też jakby sercem naszej kompetencji. Myśmy zaczęli naszą przygodę z elektrycznymi samochodami od Tesli. Wciąż naprawiamy najwięcej Tesli, więc myślę, że możemy też najwięcej na ten temat powiedzieć. No i tutaj w tym przedziale cenowym od 80 do 120 tysięcy mamy bardzo szerokie spektrum. Czyli jesteśmy w stanie napotkać Tesla Model 3 proste, tylnonapędowe, jak i Tesla Dual Motor, czyli Long Range, jak i Tesla Performance nawet. Także tutaj mamy bardzo szerokie spektrum tych modeli i tak naprawdę dla każdego coś miłego. Czyli trójka zwykła, trójka Long Range, trójka Performance, Y zwykły, Y Long Range, Y Performance w tej cenie raczej będzie bardzo ciężko znaleźć. Pojawiają się też Tesla Model S i X z troszeczkę starszych roczników, ale już z tych generacji powiedzmy poliftowych lub z MCU2 po prostu, czyli roczniki 17, 18, 19 nawet też się w tym segmencie znajdują. Najwięcej, bo aż 22 oferty to Tesla Model 3 Long Range. No i co mogę powiedzieć? No to jest naprawdę bardzo dobry samochód. Ogólnie Tesla Model 3 to jest bardzo dobry samochód, który w miarę czasu był tylko ulepszany. Wiadomo, te pierwsze modele do roku 19 one miały parę wad, ale to też nie jest tak, że to w jakikolwiek sposób te samochody dyskwalifikuje. Przypominam Wam, że my mamy na przykład taką Tesla Model 3, akurat Standard Range z 19 roku, którą używamy, to jest nasz projekt Phoenix i ten samochód świetnie sobie daje radę, nic się z nim złego nie dzieje, mało tego, że ma przecież baterię Panasonica NMC, bo wtedy te pierwsze Tesla Model 3 Standard Range Plus, one korzystały z baterii Panasonica i ta bateria cały czas jest w dobrym stanie, samochód jeździ, był z nami w Czechach i z powrotem, ma bardzo niskie zużycie energii, bo też przypominam, że te Standard Range pierwsze, one miały te baterie mniejsze, w sensie wagowo, a jednocześnie gęstość energetyczna NMC powodowała, że miały wystarczający zasięg, no i ten samochód robił nam podczas podróży do Pragi po 250 km, fajnie jeździł, więc ja nic złego na temat tego samochodu nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że oczywiście nie jest tak wygodny jak Y, no i na pewno nie jest tak wygodny jak Highland, Tesla Model 3 Highland, czy Tesla Model Y Juniper, które mają już wentylowane siedzenia, co akurat było bolączką pierwszych Tesli. No ale wracając do tego naszego Long Range'a, więc Long Range
To jest no, chyba taki najfajniejszy model Tesla Model 3, który daje nam wszystkie benefity związane z technologią Tesli opakowaną w tym małym pudełku Tesla Model 3, bo przede wszystkim mamy napęd na 4 koła, czyli mamy też znacznie zwiększoną kontrolę podczas jazdy, mamy dużo lepsze przyspieszenia, aczkolwiek nie jakieś tam bajońskie jak w Performance, tylko przypominam, że Performance w tym przedziale cenowym mamy też 14 sztuk. Performance to jest coś mniej więcej jak Long Range, tylko po prostu z dużo lepszym przyspieszeniem i z dodatkowymi możliwościami, jeżeli chodzi o kontrolę trakcji, a na pewno zobaczycie przebitki z driftowania na Speed Games, bo można Tesla Model 3 Performance i Tesla Model Y Performance, jak i każdym modelem Performance, tam Plaid, można driftować. Najwięcej mamy tego Long Range'a i ten Long Range to jest naprawdę no, taki bardzo fajny wybór. Jeżeli jesteśmy w stanie tego Long Range'a kupić tam w granicach powiedzmy 80-90 tysięcy złotych, to jest super oferta. Przypominam tylko, żeby poszukiwać samochodów europejskich, wspieranych, na gwarancji. Szczególnie mówię tutaj o gwarancji na baterię, bo jak pewnie wiecie, to już jest w zasadzie taką ogólnie dostępną prawdą, że samochody, szczególnie po 2021 roku z bateriami Panasonic miewają problemy z rozbalansowaniem, no i wtedy warto mieć gwarancję na baterię, aczkolwiek z drugiej strony też należy zauważyć i o tym jasno powiedzieć, że te baterie stają się bardzo mocno dostępne na rynku wtórnym i te baterie są po prostu tanie, tak? Czyli nawet jeżeli nie będziecie mieli gwarancję na baterię, no to zakładam, że koszt wymiany baterii w long range'u, czy nawet w standard range'u powinien się zmieścić w okolicach 20, maksymalnie 25 tysięcy złotych i nie jest to koszt przerażający, no bo miejmy świadomość tego, że sensowny remont silnika w samochodzie spalinowym często przekracza taką kwotę. Więc tutaj problemu nie ma. Dodatkowo Tesla Model 3, jak i Tesla Model Y, jak i wszystkie Tesle mają niesamowity dostęp do wiedzy, czyli w wielu przypadkach jesteście w stanie sami sobie coś zdiagnozować, czy sami naprawić. Jest mnóstwo warsztatów i przypominam też o istnieniu sieci EV Repair, która ma w tej chwili już ponad 25 placówek mamy. To tak przy okazji, ja sam nawet nie wiem, bo się nam codziennie coś nowego dzieje. Akurat dzisiaj mamy też szkolenie warsztatu ze Złoczewa. Macie sieć, która jest w stanie te samochody naprawiać praktycznie w całej Polsce. Są też inne warsztaty, które się w tym specjalizują, więc ta wiedza, możliwości, dostęp do części do Tesli jest po prostu gigantyczny. Dlatego, jeżeli chodzi o rynek wtórny, ja uważam wciąż Teslę za jeden z lepszych wyborów, bo po prostu Tesla jest bardzo otwarta. Dokładam też do tego to, że w zasadzie dostęp do dokumentacji technicznej jest otwarty dla wszystkich. Korzystając z odpowiednich źródeł na stronie producenta, jesteście w stanie dowiedzieć się praktycznie wszystko o naprawach, poznać odpowiednie momenty. Jesteście w stanie naprawić samochód zgodnie ze sztuką producenta. Jak się uprzecie, to nawet u siebie w garażu, posiadając odpowiednie wyposażenie. Napominam też i przypominam, że w sytuacjach naprawy czegokolwiek, co jest związane z wysokim napięciem, oczywiście kategorycznie uważam, że naprawianie tego samodzielnie jest absolutnie niewskazane i przy okazji też przypominam, że trafia do nas bardzo dużo ostatnich przypadków, bardzo dużo, jestem wręcz zaskoczony, nieudanych napraw z innych warsztatów, które twierdzą, że są w stanie coś naprawić. No i już pociągnijmy temat tych starych S-ek i X-ów, bo musimy do tego też się odwołać, bo ten rynek to w ogóle już zwariował. Wszyscy kupują i szukają tych S-ek z darmowym ładowaniem, a co się później dzieje? A później trafiają do nas, że trzeba je naprawić. I problem się pojawia wtedy, kiedy w relacji do ceny tego samochodu, który jest tani, bardzo często te samochody w Norwegii czy gdziekolwiek indziej kosztują naprawdę nieduże pieniądze, bo ludzie nie chcą tych samochodów już, bo one stwarzały wcześniej dużo problemów i będą stwarzać, a już w szczególności mówię to o samochodach pomiędzy 12 a 14 rokiem, które są wyposażone w duży tylny silnik. Wy te samochody kupujecie, wydaje wam się, że będziecie jeździć za darmo i oczywiście po paru kilometrach czy po paru set może się okazuje, że to jest absolutna nieprawda, bo coś się dzieje z silnikiem, bo coś się dzieje z zawieszeniem, bo coś się dzieje z hamulcami i będzie się działo, bo już w ogóle abstrahując od tego, że ten samochód na początku to był samochód prototypowy i on naprawdę miał bardzo dużo chorób wieku dziecięcego, to jeszcze kupujecie samochód, który już jest naprawdę wiekowy, tak, no bo kupujecie samochód z roku chociażby 14. Kupujecie 12-letni samochód elektryczny, który od początku był prototypem i na samym początku już swojego istnienia miał sporo problemów. A wy nie wiem z jakiego powodu, mimo iż myśmy tych materiałów naprawdę dużo nakręcili, wam się wydaje, że kupicie samochód, którym będziecie jeździć za darmo. No nie będziecie jeździć za darmo. Jeżeli chcecie jeździć tanio i racjonalnie, kupcie Tesla Model 3, bo to jest samochód, który był produkowany w milionach sztuk i on jest sprawdzony. I Tesla już odrobiła wszystkie lekcje związane z produkcją samochodów elektrycznych, albo większą część tych lekcji, w momencie, kiedy przystąpiła do produkcji Tesla Model 3. Natomiast Tesla Model S, szczególnie w tych pierwszych emanacjach swoich, no to nie jest najlepszy wybór. Naprawdę zupełnie szczerze wam to mówię. I jak to się kończy? To się kończy niestety bardzo często tak, że kupujecie taką Tesla Model S, przyjeżdżacie do nas, dostajecie od nas wycenę i szukacie od razu następnego wykonawcy, no bo wam się wydaje, że te ceny są irracjonalne, a one są racjonalne, bo my bierzemy odpowiedzialność za te naprawy
idziecie później do kogoś innego. Ja nie będę wymieniał przykładów, ale nawet dzisiaj mieliśmy takiego klienta, który przyjechał z warsztatu z pobliskiego miasta, dużego, po naprawie silnika, gdzie po prostu warsztat ostatecznie powiedział, że się nie będzie tym zajmował, tak? Czyli tam najpierw doszło przewijania stojana. No powiem wam szczerze, krew mnie zalewa, jak słyszę takie historie. No nie przewija się stojana, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić w takich warunkach, jak robi to producent. No, i takich historii mogę wam opowiedzieć dużo. Niedawno mieliśmy w naszym nowym warsztacie certyfikowanym w Krakowie też taki przykład, że warsztat, który wyłapuje klientów na internecie, opowiadając im jakieś historie, że wszystko zrobi, dojedzie i naprawi, wziął ten samochód, przetrzymał i nie naprawił. A się okazało na koniec dnia, że tak naprawdę trzeba było po prostu porządnie sprawdzić komunikację, sprawdzić wiązki i problem byłby rozwiązany. Zresztą został oczywiście u nas ten problem rozwiązany. Więc jak kupujecie taki samochód, musicie sobie w głowie doliczyć kwotę za naprawy. Zupełnie szczerze wam powiem, ja to też mówiłem na filmach związanych z tymi samochodami, możecie sobie obejrzeć, dam wam tutaj linka dedykowany starym Teslą Model S, że kupując taki samochód z Norwegii, po prostu wliczcie sobie, kurczę, 25 tysięcy złotych na naprawy. Jeżeli ta cena, którą dajecie w Norwegii, plus 25 tysięcy, będzie wam się zgadzała, to może to jest sens, żeby ten samochód kupić. Z drugiej strony musicie zrozumieć, że też poprzez wzrost ilości takich samochodów, które ładują się w teorii za darmo, dostęp do superchargerów, chociażby tutaj na Alei Krakowskiej w Warszawie, staje się irracjonalny. Te superchargery są notorycznie zapchane przez właśnie takie samochody. Może przestanę się już pastwić nad tymi starymi eskami, no bo też z drugiej strony oczywiście my te samochody dalej naprawiamy, mamy do nich jakiś tam sentyment. Zdarzają się też bardzo ciekawe egzemplarze jeżdżące. Całkiem niedawno zresztą testowałem z klientem, jechałem na jazdę próbną eską bodajże z 17 roku, która była w idealnym stanie, ale klient dba i traktuje ten samochód jako swój własny, ładuje go zresztą bardzo często w domu. Znowu, nawet do tych esek, najstarszych z najstarszych, dostępne są wszystkie części, dostępna jest wiedza, dostępne są narzędzia diagnostyczne, da się to naprawiać, tylko po prostu nie możecie do tego podchodzić jako źródła tylko i wyłącznie oszczędzania pieniędzy, bo to nie jest dobry pomysł. Jeżeli chcecie oszczędzać pieniądze, jeżeli chcecie oszczędzać energię podczas jazdy, to naprawdę szukajcie Tesla Model 3, to będzie najtańsza alternatywa, która będzie jednocześnie zużywała najmniej prądu. Co prawda nie będziecie się ładować za darmo, ale będziecie tego prądu zużywać po prostu mniej. Miejsce drugie na tej liście samochodów używanych zajął Volkswagen i to mnie akurat też cieszy, bo my ostatnio teraz coraz częściej te samochody naprawiamy, zajmujemy się też oczywiście grupą Volkswagen, mamy warsztaty dedykowane do Volkswagena, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że ID5, ID3 i ID4 to jest 44 ogłoszenia, oprócz tego mamy jeszcze 24 ogłoszenia Audi, wszystkich tych emanacji, czy tam powiedzmy edycji e-tronów. To pokazuje, że Volkswagen zaczyna zajmować zasłużone miejsce, jeżeli chodzi o ofertę samochodów używanych, no bo jak wiecie, Volkswagen też w zeszłym roku zajął miejsce pierwsze w Europie, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, więc to o czymś świadczy. Pewnie to było okupione dużymi stratami, ale z drugiej strony powoduje to, że tych samochodów widzimy coraz więcej. Jeżeli chodzi o Volkswagena, abstrahując od tego, że infotainment, wnętrze tego samochodu, tu zresztą macie na naszym kanale też testy wszystkich tych modeli, nawet z ID7 włącznie, no to nie jest coś, co do mnie jakoś szczególnie mocno przemawia, ale z drugiej strony, co mogę powiedzieć, te samochody są mniej awaryjne. I na przykład też odsyłam was do takiego kanału Sandy Munro. Sandy Munro rozbierał bardzo wiele silników Volkswagena, rozbierał tą całą technikę wewnętrzną i Sandy Munro akurat też wypowiadał się bardzo pozytywnie. Chociażby patrząc na silniki, które mają zastosowanie w zasadzie we wszystkich modelach Volkswagena, Audi, Porsche, jakby analiza, którą przeprowadził Sandy Munro, pokazuje, że tutaj naprawdę Niemcy przyłożyli się bardzo mocno do pracy. I powiem wam też taką anegdotę, że mieliśmy klienta, który uważał, że ma uszkodzony silnik w Volkswagenie. Wymieniał u nas olej, bo tam było trochę opiłków, jeździł i on cały czas coś tam mu się wydawało, że jest zepsute. Nie, okazało się, że silnik po prostu jest w dobrym stanie i dalej jeździ. Więc oczywiście w Volkswagenach, tak jak i w innych samochodach elektrycznych, zdarzają się awarie. Oczywiście zawieszenie też jest narażone na to oddziaływanie zwiększonych sił. Wiadomo, że te samochody mają jakieś swoje problemy, ale Volkswagen z kolei, dla tych w szczególności, którzy lubią oszczędzać na naprawach lub lubią po prostu samochody naprawiać i długo z nimi być, no to Volkswagen udostępnia nam bardzo szerokie portfolio możliwości napraw. Czyli na przykład w Volkswagenie wszystkie baterie są naprawialne. To nie jest tak jak w Tesli, że w Teslach Model 3 czy w Y, a w tych najnowszych już nawet mamy baterie strukturalne, które w zasadzie od strony technicznej, no nie chcę powiedzieć, że nie są naprawialne, bo wszystko da się naprawić, tylko siły i środki, które musielibyśmy na to położyć, byłyby niewspółmierne do wartości tej baterii. Natomiast Volkswagen od samego początku robi to w taki sposób, żeby można było baterię otworzyć, bez szczególnego rozcinania, jakiejś tam dużej ingerencji i wymienić moduły. Dodatkowo są specjalne złącza
do balansowania. Także tutaj Volkswagen idzie w tą stronę. Oczywiście Volkswagen ma też swoje problemy i to widać we wszystkich tych samochodach z rodziny Volkswagena, tak w Skodzie, jak i w Volkswagenie, jak i w Audi. No chociażby system chłodzenia, który jest umieszczony na dole baterii i często ulega on poprzez impact po prostu do uszkodzenia tego systemu, co dyskwalifikuje samochód i trzeba to naprawiać, to jest dosyć droga naprawa. To tak czy siak wydaje mi się, że Volkswagen to jest też bardzo ciekawy wybór. No, jeżeli chodzi o Volkswagena, to oczywiście mamy dostęp do oprogramowania, mamy dostęp do wiedzy. On nie jest tak powszechny i tak łatwy jak w Tesli, ale jest. Tak, czyli w Volkswagenie mamy dostęp do części, mamy dostęp do wiedzy, a i w całej grupie EV Repair znajdziecie też warsztaty, które mają mocne doświadczenie z Volkswagenem, tak jakby Poznań, czy tak jakby chociażby Rybnik, gdzie to doświadczenie już jest wieloletnie. Więc Volkswagen wydaje się ciekawą alternatywą, szczególnie, że jak sobie porównamy ceny, chociażby na przykład ID5 do Y, to te ceny są bardzo blisko siebie. Więc tak naprawdę tutaj musielibyście zadecydować pod względem tego, jaki samochód Wam bardziej pasuje. Na przykład jeżeli chodzi o zawieszenie, ja osobiście uważam, że ID4 czy ID5 ma lepsze zawieszenie niż Tesla Model Y, mimo iż wydaje się ono prostsze. No i miejsce trzecie, Kia. Hyundai możemy powiedzieć, bo tak naprawdę mamy też trochę Hyundaiów 16, mamy 41 modeli Kia, które siedzą w tym segmencie cenowym. Tutaj wydaje mi się, że niektóre z tych samochodów są bardzo dobre, niektóre z tych samochodów nie są tak dobre i myślę, że też możemy to znaleźć odwołanie do tego w tych materiałach, które wcześniej na temat tych samochodów kręciliśmy. Więc jeżeli chodzi o Kia, no to mamy Kia Niro i Kia Soul. Te samochody to są samochody troszeczkę starszej generacji. Kia Niro, no nie znalazła mojego uznania w momencie, kiedy ją testowaliśmy. Mówię o Kia e-Niro oczywiście. Jest to samochód troszeczkę z poprzedniej epoki i ja bym osobiście nie był jakimś szczególnym zwolennikiem kupowania tego samochodu, no nie w tym segmencie cenowym. Ja wiem, że teraz mnie za to zlinczujecie, szczególnie wielbiciele marki, ale uważam, że Kia Niro nie przystaje do tego segmentu cenowego. Kia e-Niro powinna znaleźć się oczko niżej i wtedy uważam, że to miałoby sens, bo byłby to samochód, który konkurowałby z Nissanem Leafem drugiej generacji. W tym segmencie cenowym ja Kia e-Niro nie widzę i nie uważam, żeby to był akurat sensowny wybór. Natomiast są oczywiście też samochody, które absolutnie przystają do tego segmentu cenowego i tutaj mamy chociażby Kia EV6, która jest samochodem, który naprawdę na przykład zdobywał bardzo dużą popularność w krajach skandynawskich. Na przykład jak byłem na wycieczce na Nordkap, to Kia EV6 i Volkswagena ID7 spotykałem bardzo dużo na drodze. A jeżeli jakiś samochód zdobywał uznanie Norwegów, a w szczególności tam w tych najbardziej północnych krańcach, świadczy to o tym, że przechodzi on najcięższe testy. Także wydaje mi się, że Kia EV6, która osobiście zdobyła też moje uznania, abstrahując, że może niekoniecznie byłem zachwycony jej designem, jest to samochód, który ma naprawdę dobre parametry. Tak samo jak Kia EV6 mamy tutaj też Ionika 5, zresztą mamy też test już od paru lat na naszym kanale. Ten samochód wzbudził też mój sentyment, jeżeli chodzi o odniesienia wzornicze. Ja tutaj znalazłem pewne odwzorowanie jakby pierwszego Volkswagena Golfa, jeżeli chodzi o konstrukcję samochodu. Natomiast we wnętrzu też chciałem przypomnieć, że Ioniq 5 jest bardzo obszerny. Z zewnątrz samochód wygląda o dziwo jak mały, może dlatego, że właśnie przypomina designem taki zwykły, kompaktowy samochód, ale we wnętrzu myślę, że znaleźlibyśmy niewiele mniej miejsca, a może nawet i więcej miejsca niż w Tesla Model Y. Także ten samochód jest bardzo obszerny, jest bardzo fajny. Natomiast tak Kia, jak i Hyundai ostatnio też była, powiedzmy, bohaterem pewnej afery związanej z bateriami, no bo Kia i Hyundai zafałszowywały wyniki odczytów związanych ze stanem baterii i bardzo często Hyundai na przykład pomimo upływu lat pokazywał cały czas 100% stan baterii, co jest oczywiście absolutnie niemożliwe. No i tutaj spadła gromka krytyka na te samochody, moim zdaniem mocno uzasadniona, no bo tak nie można oszukiwać, to jest po prostu zwykłe oszustwo, przyrównałbym to trochę do afery Dieselgate. Jeżeli chodzi o awaryjność tych samochodów, ona też nie jest jakoś szczególnie duża. Zdarzają się we wszystkich modelach tych samochodów zdarzają się problemy z przekładniami, czy z łożyskami wiernika, ale są już na to sposoby, w sensie są już na to zestawy naprawcze, którymi chociażby my dysponujemy. Bardzo dużo Kii i Hyundai zresztą naprawiamy w Czechach. Nasz czeski warsztat w Pradze się wyspecjalizował i naprawdę no, tego tam się dzieje wiele sztuk, nawet miesięcznie. Chłopaki z Automotolbeni znają ten temat, oni po prostu wzięli sobie to mocno jakby na cel, z tego względu, że znali też to środowisko i mieli też klientów, którzy po prostu użytkowali te samochody. Więc to im pomogło jakby bardzo znaleźć się w tym środowisku Kia Hyundai. Oprócz tego oczywiście znowu elektryki mają swoje standardowe problemy, ale na te problemy tak w Volkswagenie, w Tesli, jak i w Hyundaiu mamy już odpowiedzi i z rynku,
wtórnego i z aftermarketu, i jeżeli chodzi o ilość warsztatów, i oprogramowanie, i wszystko. Tak naprawdę wszystko jest dostępne. Zawsze znajdziecie kogoś, kto będzie w stanie Wam te samochody naprawić. Także te 3 marki wydaje mi się, że bardzo fajnie wpisują się w ten segment cenowy. Myślę, że tutaj można sobie znaleźć naprawdę coś interesującego. Przypominam też, że w tej chwili ten rynek bardzo dynamiczny jest, bardzo ludzie chcą kupić samochód elektryczny, bardzo wielu ludzi, którzy dotychczas krytykowali samochody elektryczne, nagle zmieniło zdanie, no bo jeżeli mamy diesla prawie za 9 zł, a pewnie może i się okazać, że będzie za 10, no to samochód elektryczny nagle w ich oczach zyskuje, a nie traci. Więc wydarzyło się to, o czym mówiłem też wielokrotnie w moich materiałach, cena czyni cuda. Więc cena i koszt użytkowania pojazdu elektrycznego w tej chwili zmienia światopogląd. Przechodzimy do pozostałych miejsc, które omówię już tylko bardzo powierzchownie. Kolejne miejsce to Peugeot, 16 pojazdów, Nissan również 16, czyli ex aequo, i BMW 15. Jeżeli chodzi o Nissana i BMW, no to mamy tutaj, w Nissanie mamy Arię i Leafa głównie. Nissana mamy już bardzo mocno omówionego w poprzednich segmentach, więc nie będę się tutaj szczególnie produkował. Chciałem tylko napomknąć, że wiedza, dostępność części i tak dalej jest bardzo duża, jeżeli chodzi o Nissana, i Nissan jest samochodem, który został wyprodukowany w bardzo dużych ilościach. BMW i3 również bardzo znany temat, bardzo fajny samochód, natomiast wydaje mi się, że nie przystający do tego segmentu cenowego. Gdybym szukał BMW i3, jednak szukałbym w tamtym niższym segmencie. Jeżeli chodzi o Peugeota, to chciałem Wam tutaj też zwrócić honor. No faktycznie Peugeot ma pewne problemy, w szczególności z ładowarką pokładową, jeżeli chodzi o tą grupę produktów, grupę samochodów. Peugeot oczywiście współdzieli te wszystkie problemy, które mają inne samochody z grupy Stellantis. Słuchajcie, oferta samochodów w tym segmencie cenowym jest ogromna. Korzystajcie, zwróćcie tylko uwagę na to, że kryzys paliwowy może się skończyć niebawem, a wtedy ceny elektryków wrócą do normy. Może więc warto poczekać chwilę z wyborem, może warto poczekać z zakupem elektryka, może warto też rozpatrzyć mimo wszystko zakup nowego, no bo przypominam Wam też, że w segmencie cenowym od 120 tysięcy, czy nawet do 120 tysięcy nawet znajdziecie nowe samochody, chociażby Leapmotor B10, który jest samochodem całkiem niemałym, posiadającym już całkiem niezłe zasięgi i parametry techniczne, a jednak jest to samochód nowy. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie, serdecznie zapraszam do subskrypcji, bo Wasze subskrypcje to jest coś, co pozwala mi ciężej pracować. Trzymajcie się, cześć!